kurde, jeszcze tam mnie nie było, to jest za daleko, kurde, jaki biznes tam można otworzyć, żeby tak daleko być i prowadzić go tu z Europy, a mieć cokolwiek tam. Wydaje, że prawdą jest taką, że wszyscy szukamy, żeby polepszyć sobie warunki życiowe i to jest taki numer jeden we wszystkim, bo Dominikana pozwala na wszystko. Ja otworzyłem na wizie turystycznej firmę. Cały czas prowadzę biznes w Niemczech i widzę, co się dzieje, jak to wygląda i mam dużo znajomych też, którzy uciekają do Meksyku, uciekają do Kolumbii, uciekają właśnie do Dominikana, uciekają z Europy. Od razu mówię szczerze, ja musiałem codziennie od rana gdzieś coś pić, bo ja nie mogłem nerwowo wyrobić. Nie? Na to ich podejście do życia. Oni na wszystko mają zlew totalny. Nie? Zbieram tą Europę bardzo negatywnie na tą chwilę. Naprawdę bardzo negatywnie. Ja mam dosyć, ja na przykład zamykam wszystko, co mogę, już w tej chwili definitywnie zamykam, już nie chcę, bo w tej chwili to, co jest w Europie, to jest jedno wielkie złodziejstwo. No oni wszystkie pieniądze, jakie ty możesz zarobić, państwo chce ci zabrać. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej i dzisiaj mamy takiego nieprzeciętnego gościa, ponieważ jest to osoba, którą prawie rok czasu starałem się namówić na wywiad, ale nie to, że nie miała ochoty, tylko nigdy jej nie można było zastać u siebie na miejscu. Także Macieju, witamy na kanale. Witam serdecznie i tylko dodam, że chyba dłużej niż rok nie mogliśmy się umówić na to spotkanie. No dokładnie. Także tradycyjnie na początek takie niezbyt poprawne politycznie pytanie. Ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Z Polski dokładnie urodziłem się w Bydgoszczy, ale los tak chciał, że bardziej się zżyłem z Lesznem w Wielkopolsce, niedaleko Poznania. Lat ile mam? 17 i trochę do tego trzeba dodać, czyli liczmy troszkę więcej niż 50, nie? Ale trzymajmy się tej wersji 17, jest taka lepsza dla mnie. Więc ciągle jesteś w rozjazdach gdzieś na świecie i akurat na stałe mieszkasz w jakim kraju? W tej chwili Dominikana. Przecież od razu z Polski, no to nie była Dominikana na początku. Jak to było? Nie. Jeżeli chodzi o samo opuszczenie Polski, to są lata, dokładnie rok 89, to są lata 80., gdzie większość z Polaków szukało, gdzie można się udać, powiedzmy, za tym przysłowiowym chlebem, gdzie były takie masowe już też wyjazdy i pierwszym moim krajem, gdzie udało mi się po wojsku uciec jako młody chłopak, 23 lata, to były Niemcy, ze względu na to, że miałem tam jakieś możliwości, mając rodzinę i zakotwiczyłem i tam mi się udało pozostać na stałe, dostać wszystkie pozwolenia na pobyt i to były Niemcy. W późniejszym czasie inne kraje europejskie, gdzieś tam Francja, Holandia, Belgia, trochę Włochy, także Czechy, jeszcze jak mieszkałem w Czechach, to była Czechosłowacja, także szukałem tego miejsca, gdzie się osiedlić. O. To przepraszam się zapytam, to masz jakieś cygańskie korzenie, czy po prostu tak ciebie Nie, rzucało? a mnie zawsze interesowało, żeby gdzieś jeździć, szukać czegoś, żeby poznać coś innego, nie tylko co u nas. Nie będę się tu powoływał na to, że człowiek chciał uciekać przed komunizmem, bo nie wiem, czy to miało trochę jakiś sens. Przed komunizmem raczej za pieniędzmi tak, ale też w gruncie rzeczy to podstawą to była ta ciekawość świata. Macieju, i tak analizując właśnie to, gdzie byłeś, to byłeś i w Niemczech, i we Francji, i w Belgii, i w Holandii, Włochy, coś tam, Czechy skoczyły. Wyjechałeś z Polski 89. Co ci się nie podobało wtedy w Polsce? To znaczy, może nie, że nie podobało mi się, czy w Polsce, może to tak jest, no można by powiedzieć, że się coś nie podobało, skoro człowiek wyjechał, ale po prostu ciekawość tego, że tam można lepiej żyć, że jednak jest inaczej, jest jakoś ta możliwość tego życia, tym bardziej, że miałem rodzinę za granicą i wiedziałem, jak oni żyją, nie? Jak oni egzystują, jak to wszystko wygląda i po prostu chciałem spróbować, zobaczyć jak to będzie, nie? Polepszyć sobie byt, no powiedzmy sobie szczerze, bo ludzie niektórzy opowiadają, że bo jadą tam, bo coś, bo tego. Nie, no mi się wydaje, że prawdą jest taką, że wszyscy szukamy, żeby polepszyć sobie warunki życiowe i to jest taki numer jeden we wszystkim. No i tak jak powiedziałem, ciekawość tego wszystkiego. Nie? To na przykład nie miałeś czegoś takiego, bo jak byliśmy na przykład w Polsce lata 80., za bardzo nie można było wyjeżdżać i potem jak na przykład przeniosłeś się do Niemiec, to
Czy bardziej kierowała cię ta zmiana potem z kraju do kraju, te skoki, na zasadzie, o, bo tam było lepiej, tam otworzę biznes, tam założę sobie rodzinę, a potem, o, tam jest jeszcze lepiej? Czy to było to, że chciałeś, żeby poprawić swoją sytuację? Czy może coś takiego, że nie dało się z Polski wcześniej wyjechać, no to taki byłeś spragniony tego zwiedzania, że chciałeś zobaczyć te miejsca? Znaczy, nie dało się wyjechać, powiedzmy sobie szczerze. Ja wtedy, ja wyjeżdżając miałem 23 lata i szybciej przed wojskiem kiedyś było niemożliwe otrzymać paszport. To nie było takiej opcji, żeby wyjechać prędzej. Można było próbować, ja tam miałem dość sporo do czynienia ze sportem, można było próbować do krajów demokratycznych, czyli DDR-y jeszcze ówczesne, Węgry, i stamtąd jechać dalej, by taka była opcja, ale to człowiek młody, to jeszcze do głowy takie pomysły nie przychodziły i po prostu czekałem do momentu, jak legalnie dostałem paszport i legalnie mogłem opuścić Polskę. Ile lat w sumie byłeś, no tak, na stałe w Niemczech? Bo tam W chyba Niemczech to jest w najdłużej ogóle byłeś. ciekawa sytuacja, bo ja będąc w Niemczech, chyba po 2 latach, 91 albo 92, stwierdziłem, że wracam do kraju, bo jednak cała rodzina, wszyscy byli w Polsce i to człowiekowi było bardzo jakoś tak, tęsknił za tym krajem. Stwierdziłem, że wracam do kraju. To taki epizod ciekawy z mojego życia. Wytrzymałem 1,5 miesiąca i dziękowałem Bogu, że mogę wyjechać, że mam otwartą już drogę na Europę Zachodnią i że mogłem wrócić, bo po 1,5 miesiąca szybko ogon pod siebie i przepraszałem, że uciekłem. O, w ten sposób, że wróciłem, uciekłem czy wróciłem. I był powrót do Niemiec. A dalsze kraje to była już taka typowa ciekawość i to związane też było i z moim zajęciem, z moją pracą, szukaniem tej pracy i z samą ciekawością tych krajów. Typu Holandia, Francja. W Amsterdamie mieszkałem jakiś czas, w Paryżu mieszkałem 2 lata i to sama ciekawość poznania tych krajów. Jak to wygląda, czym one się różnią od Niemiec, czy będzie lepiej, czy zarobię więcej i tak jest w tej chwili już z perspektywy czasu ciężko powiedzieć dokładnie, co kierowało jeszcze bardziej. No nie powiem, że Amsterdam to mnie zawsze fascynował, bo było można legalnie zapalić zioło. Ale też taka prawda była, bo to była ciekawostka w tamtych czasach, że do coffee shopu możemy pójść, zapalić i nic nas nie będzie ścigał, nie? No. To właśnie taką dygresję od razu mam, że no w końcu musiałeś doczekać się do tych 50 kilku lat, żeby przestać jeździć i już teraz tylko siedzisz na jednym miejscu, a tutaj wcale tak Też nie jest, nie? Nie mija nie to, jest. mimo to, że No 50 nie jest, kilka to już lat chyba nadal. zostaje we krwi. Jeżdżę w tej chwili, jeżdżę bardziej turystycznie. To ma być o Dominikanie, tylko że ty miałeś tyle jeszcze tych innych krajów w Europie, że tego nie da się tak pominąć i przeskoczyć do Dominikany. Kiedy w sumie dałeś sobie spokój z Europą i znalazłeś tą Dominikanę? Kiedy i dlaczego Dominikanę? No Dominikana to jest taki bardzo ciekawy przypadek w moim życiu ze względu, że kolega, który zaproponował mi ten kraj, żeby pojechać i żeby zobaczyć ze względu na to, że są jakieś ciekawe możliwości wejścia na rynek, no żebyśmy zobaczyli. Pojechałem po prostu z ciekawości zobaczyć ten kraj, jak to wygląda. Ale I powiem uczciwie, że po wylądowaniu ja już wiedziałem, że to jest moje miejsce. Ja takie miałem odczucie, nie znając tego kraju prędzej. który rok? Tak, to było 2 tygodnie takiego wyjazdu, on mnie namówił, ja mówię, jeszcze rozmawiając z nim, mówię, to był chyba rok 2014. Rozmawiając z nim mówię, ach kurde, jeszcze tam mnie nie było, to jest za daleko, kurde, jaki biznes tam można otworzyć, żeby tak daleko być i prowadzić go tu z Europy, a mieć cokolwiek tam. Pojechałem, tam poznałem Niemca takiego, ale właśnie namówił mnie, żebym zobaczył, obejrzał, pokazał mi, co mógł w tym kraju i tam otworzyłem, co będzie bardzo ciekawą rzeczą, masarnię z polskimi wyrobami. I powiem, że bardzo fajny temat upadł ze względu nie na to, że nie było zbytu, że był problem z czymkolwiek, upadł ze względu, że nie tacy wspólnicy się zebrali razem. I po To prostu w tym biznesie to potrzebowałeś osobę lokalną, żeby to otworzyć i dlatego to nie nie, wyszło, czy? nie. A, Dominikana jest bardzo ciekawym krajem, bo Dominikana pozwala na wszystko. Ja otworzyłem na wizie turystycznej, wizie 30-dniowej otworzyłem firmę na Dominikanie. Także idzie to zrobić, to tak wiem o tym, że idzie, bo zrobiłem to. Nie? No fakt, że to było tam 10 lat temu, nie? Czy 11, bo teraz nie pamiętam, który rok dokładnie, ale przyjmijmy, że około 10 lat temu. przyleciałeś na Dominikanę, to ona cię tak ujęła i stwierdziłeś, to będzie twoje miejsce. Ale co Tak, dokładnie cię ujęło? Nie wiem, pogoda, wszystko. czy...
Wszystko ujęła mnie pogoda, spodobał mi się klimat. Ja bardzo kocham Chorwację. I ja porównuję Dominikanę do Chorwacji. Dla mnie to jest tak samo. Dla mnie to jest zielona wyspa. To jest oczywiście, bo tu się można nie zgodzić, bo pojedziemy do Santo Domingo, gdzie mieszkam. I to już nie jest to samo, ale jeżdżąc po Dominikanie i oczywiście nie ten teren, gdzie jest Santo Domingo, nie ten teren, gdzie jest granica z Haiti, to jest bardzo zielono. I dla mnie mi się ten klimat, to wszystko mi po prostu spasowało. Mi to spasowało, ja nie wiem, to było takie moje po wyjściu z samolotu uderzenie tego ciepła, znasz pewnie to, jak to wygląda, tej temperatury, ale ja już wiedziałem, że to jest miejsce, którego ja szukałem. Dlaczego wybrałeś akurat duże miasto? Bo to bardzo często obcokrajowcy przylatują i zachwycają się plażą, ale tej plaży w dużym mieście nie ma za bardzo. Więc muszą gdzieś tam mieszkać dalej od stolicy. A ty akurat wybrałeś Znaczy, stolicę ze względu na biznes, czy inne jakieś powody? Powiedzmy tak, że ja na początku, przy moim przyjeździe mieszkałem na początku w Las Tarenas. Jest to półwysep Samana. Są najpiękniejsze plaże, to tam do dzisiaj twierdzę, bo jeżeli ktoś mi mówi, rozmawiam z kimś i ktoś mi mówi, że ja znam Dominikanę, bo byłem na wczasach, to ja się śmieję, w ogóle nie komentuję tego, bo dużo ludzi właśnie do tego podchodzi, albo się kusi na komentarze życia do Dominikanie i po jakimś tam miesięcznym pobycie w hotelu all inclusive, 5-gwiazdkowym i zaczynają opowiadać, bo dla mnie na przykład jeżeli chodzi o Bavaro czy Punta Cana, to są punkty, które dla mnie są Dominikaną. Ja tam na przykład jak mam tam jechać, bo mając wypożyczalnię samochodów na Dominikanie musiałem jechać, bo dowoziłem klientom tam, ale ja naprawdę, dla mnie to te miasta to są tragedia. To jest hotel na hotelu, apartament na apartamencie. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą Dominikaną. Czyli Santo Domingo przyszło bardziej, jeżeli chodzi o biznesowo, nie? Bardziej biznesowo, bo jednak jest to dosyć duże miasto, nie ukrywajmy, to jest dosyć duże miasto, coś się tam dzieje i jeżeli jakikolwiek biznes, to no nie ma, mi się wydaje, lepszego miejsca. Nie? Na tą chwilę nie wiadomo jak będzie. I tutaj mam jeszcze takie pytanie, ale już wejdę może w taką strefę prywatną. Domyślam się, że twoja partnerka czy żona to nie jest za bardzo z Bydgoszczy. Jak to Nie, jest? jest rodowitą Dominikanką. O, no to już długo jesteście razem? 4 lata. O, no to już dużo znasz akurat, jak to wygląda z tego lokalnego punktu widzenia. No, znaczy tak, dzięki temu poznałem tą Dominikanę od tej strony, powiedzmy, nieturystycznej, poznałem Dominikanę od strony dominikańskiej, nazwijmy to skrótem. Nie tej, co przedstawiają na blogach, tam jak patrzę czasami, to nawet mi się nie chce słuchać do końca, bo takie bzdury opowiadają, ale to pewnie znasz z życia, nie? Sam wiesz, jak to wygląda, nie? Poznałem Dominikanę, ludzi bardzo bogatych, bo mamy też znajomych, którzy są naprawdę, podejrzewam, żebyśmy mieli ciężko znaleźć w Europie, ale też i poznałem tą Dominikanę, taką też prawdziwą, gdzie jest bieda totalna. Nie? Niestety to jest w większym procencie jeszcze cały czas na Dominikanie. No to jest tak w sumie, że jesteś tam już 10 lat, więc 10 lat no to nie jest tak krótko i na ogół Polonii jak się poznaje, no to oni są albo bardzo, bardzo długo i już za bardzo nie mówią po polsku, ale tak jest bardzo mało, albo to są tacy Polacy, którzy mają może rok, 2 lata stażu, a ty jesteś no takie solidne 10 lat. No to bardzo dużo wiesz. Czy na przykład, jakby teraz skontaktował się z tobą jakiś kuzyn z Polski, młody, który mówi: wujku, no mamy 25 lat, razem z żoną już mamy dosyć, chcemy się przenieść na Dominikanę, tylko za bardzo nie znamy. Jakie byś dał mu porady, albo wskazówki, albo uwagi związane właśnie z tym, że Polak chce się przenieść na Dominikanę? Plusy, minusy, jak to wygląda? Ja jestem na grupie tej Polacy na Dominikanie i takich nawet już nie rodzina, ale dzwoni dość sporo. W ogóle teraz się nasiliło w ostatnie lata tę pandemia podejrzewam. Podejrzewam, że pandemia dużo właśnie pokierowała ludzi, że ludzie zaczynają uciekać z Europy. Sytuacja w Europie dla mnie jest nieciekawa ze względu na to, że cały czas prowadzę biznes w Niemczech i widzę, co się dzieje, jak to wygląda i mam dużo znajomych też, którzy uciekają do Meksyku, uciekają do Kolumbii, uciekają właśnie do Dominikana, uciekają z Europy.
Z tego, co teraz ostatnio pomagałem, też dodzwonili, teraz jakieś 2 lata temu dzwonił do mnie gościu z dzieckiem, z żoną, poprosił, żeby im pomóc, co mają zrobić, żeby wyjechać, że właśnie chcą się osiedlić na Dominikanie. No cóż, się okazało, że w tej chwili nic nie załatwią na Dominikanie na miejscu. Wszystko musieli wrócić do Polski, wszystko składać przez adwokatów, przez konsulat bądź ambasadę. Po chyba roku czy 1,5 roku walki o jakieś tam dokumenty napisał mi, że zrezygnował z tego pomysłu, bo jest bardzo duży problem. Tutaj z tego, co mówiłeś, to wynika coś takiego, że osoba po prostu sobie przyleciała. Ona myślała, że o, jednak tutaj jest fajnie, o, jeszcze mam znajomego albo kogoś z rodziny i zostanę sobie. A to się tak nie załatwia. Trzeba wszystkie papiery mieć zgromadzone, przygotowane i to jest taki dłuższy Tak, proces u siebie w kraju. I on widocznie tego nie zrobił, prawda? Ale chodzi mi o coś takiego innego. Dajmy na to, że osoba jednak, no to zrobię wszystko, co trzeba, zanim stąd wylecę, prawda? Ale Dominikana to nie jest Polska, to nie jest też Europa, to jest jednak Ameryka Łacińska i tam są takie inne rzeczy, że to ogląda się filmiki i to fajnie wygląda, a jednak życie takie na miejscu jest troszkę inne. Ja wiem, że po 10 latach, tak samo my też mamy, już się zapomina trochę o tym, jakie to były początki, ale to był taki zgrzyt i to trzeba było to sobie wypracować. Ty masz akurat takie łatwe podejście, bo cokolwiek inny kraj, no to ty przystosowujesz się szybko. Nie wszyscy akurat mają zgadza się. coś takiego. Jak byś na przykład takiej młodej osobie powiedział, słuchaj, ale to nie będzie może tak ze szkolnictwem, drogi tutaj nie są takie same, może nie wiem, takiego wyboru w sklepach nie masz. No to jakie są minusy, których na przykład Polacy sobie nie zdają sprawy z tego? Na pewno już od razu bym powiedział, kurde, jedną rzecz. To jest jedna i podstawowa rzecz. Jeżeli nie ma ktoś cierpliwości, niech się w ogóle nie pcha na te kraje. Tak, bo to ja prowadząc pierwszą budowę na Dominikanie, od razu mówię szczerze, ja musiałem codziennie od rana stać w Colmado czy obojętnie gdzieś i gdzieś coś pić, bo ja nie mogłem nerwowo wyrobić. Nie? Na to ich podejście do życia. Oni na wszystko mają zlew totalny. Nie? No ale szczęście, że trafiłem właśnie, poznałem Dominikańczyków, poznałem ludzi, którzy mi to wytłumaczyli, wbijali mi to przez jakiś czas do głowy, że po prostu jak ja tego nie przyjmę do siebie i nie zastosuję u siebie, to ja po prostu się wykończę. Nie? I taka jest prawda. Nie? Czyli pierwsza sprawa to jest cierpliwość. Druga sprawa, no to wiadomo, żeby cokolwiek zrobić na Dominikanie i żeby żyć normalnie, możemy jechać, możemy kupić dom, możemy wszystko, możemy zamieszkać, możemy otworzyć firmę, tak jak powiedziałem, bez rezydencji, bez legalnego pobytu. Ja znam ludzi, którzy żyją po 20 parę lat na Dominikanie, oni nie mają żadnych dokumentów, żadnych pozwalających im żyć. Oni jak jadą do Europy, płacą tamtą karę na lotnisku i mają w nosie. Nie? Tylko z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że jeżeli cokolwiek będziemy chcieli, cokolwiek nam się stanie prawnie, czy cokolwiek, jakakolwiek będzie problem, czy no obojętnie z czym, my nie mamy żadnych praw. Nikt nie ma żadnych praw. Opowiadają sprzedawcy, ci deweloperzy, apartamenty, ludziom wciskają, że tu może kupić, że oni pomogą, załatwią, że będzie miał rezydencję. Nie ma czegoś takiego na Dominikanie. Nie ma obligatoryjnie tego, że jeżeli kupiłem rezydencję, kupiłem dom, kupiłem apartament, obojętnie coś, należy mi się pobyt. Nie ma czegoś takiego na Dominikanie. Ludzie o tym nie wiedzą później bardzo dużo. Ja znam ludzi, którzy pokończyli i zostali na ulicy, którzy mieli domy, wszystko, takich załatwili pięknie, że zostali bez niczego. Jest problem, następny jest ze szkolnictwem. No, szkolnictwo niestety to, jeżeli przyjeżdżamy z Europy, to jest zupełnie inne. Nie? To jest bardziej ubogie, no powiedzmy sobie szczerze. Ale to też jest wyjście z sytuacji, bo są szkoły przecież prywatne. I nie są złe szkoły, bo są szkoły naprawdę dobre. Drogi to są drogi. Ale te drogi to idzie przeżyć. Jeżeli ktoś żył, kurde, w Polsce więcej niż 30-40 lat, to idzie przeżyć, bo ja na przykład będąc we Włoszech, to kurde się zastanawiam, kto ma lepsze drogi, Dominikana czy Italia. I kurde bym się mocno zastanowił, żeby kurde powiedzieć, że na pewno, że Italia ma lepsze drogi. I ogólnie w tej chwili już Dominikana się zmieniła. To nie jest to, co było. Znam ludzi, którzy przyjechali tam 20-25 lat temu, to była tragedia, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o na przykład ubezpieczenia, o pomoc szpitalną, o te wszystkie rzeczy. Sam miałem okazję być 7 dni, miałem zapalenie płuc, byłem w szpitalu 7 dni, leżałem, to
Fakt, że szpital był prywatny, ale no to kurde, to nawet w Niemczech takiej kurde opieki nie miałem jak tam. Włącznie z tym, że jedzenie na zamówienie, codziennie rano sobie układałem, co chcę zjeść. Pokój jednoosobowy, z internetem, z telewizją, z wszystkim, czyli high life. Żyć, nie umierać. No wiadomo, że to się wiąże z prywatnym ubezpieczeniem, prawda? No to są paradoksy, no ciężko właśnie tak powiedzieć. No Dominikana dla przyjeżdżającego ja zawsze powiem jedną rzecz. Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Nie? To jest najważniejsze. Ale to Jest cała inna Ameryka mentalność. Łacińska. Cała Ameryka Łacińska dokładnie to Cała samo. ta Ameryka Łacińska trzeba mieć naprawdę. Trzeba się do tego przyzwyczaić i na to przestawić, bo jeżeli się na to nie przestawimy, wykończą nas. No ja nie wiem, Wykończą. ja po 10 latach mam z tym bardzo duży ciągle problem. To znaczy na tyle, że udało mi się już przestać irytować tymi rzeczami, ale w sumie jest to taka kombinacja dobrych i złych rzeczy. Stąd też potem tą średnią się wybiera i się stwierdza, nie jest aż tak źle. Nie zauważyłeś czegoś takiego, że jest taki trend teraz, że coraz więcej Europejczyków, Niemców, Anglików myśli o tym, żeby się przenieść gdzieś do Ameryki Łacińskiej. I to widzisz z tamtego punktu widzenia, już będąc w Ameryce Łacińskiej, że nagle kurde, no wcale to nie spowalnia, jeśli chodzi o przyjazd obcokrajowców na Nie, no to Dominikany. I w właśnie już. Europie to widzisz z drugiej strony, że oni są tacy No, niezadowoleni teraz. Coś nie, no takiego to jak. widziałeś? Tak, tak, no ale od czasów mniej więcej tej pandemii to jest bardzo duży napływ właśnie zainteresowania Europejczyków. Ze względu przez to, że właśnie Czech żył w tych kilku krajach, gdzie mogę powiedzieć, że poznałem ludzi, mam znajomych. Mam znajomych Niemców, mam znajomych Francuzów, Hmm. gdzieś tam Czechów mi się przewijają, Włochów. I bardzo dużo jest w tej chwili, którzy uciekają z Europy, ale powiem ci, ja mam swoje właśnie, odbieram tą Europę bardzo negatywnie na tą chwilę. Naprawdę bardzo negatywnie. Ja, ja mam dosyć, ja na przykład zamykam wszystko, co mogę, już w tej chwili definitywnie zamykam, już nie chcę, bo w tej chwili to, co jest w Europie, to jest jedno wielkie złodziejstwo. No oni wszystkie pieniądze, jakie ty możesz zarobić, co państwo chce ci zabrać. Ale czy na Wszystkim przykład przechodzą, podróżując po Europie nie widzisz tego, że na przykład za to Włosi są bardziej optymistyczni, może nie, Niemcy nie, ale Włosi bardziej. nie, Włosi nie optymistycznie. Ja widzę jeden wielki trend, co się zrobił w tej chwili. Tego kiedyś nie było, w tej chwili wszędzie się mówi o powrocie do ich pieniędzy, które mieli przedtem. Kraje, które Włochy, Hiszpania, Grecja zaczynają głośno mówić o wyjściu z Unii Europejskiej. I o tym się mówi głośno. A najśmieszniejsze jest, że Niemcy zaczynają mówić i Francuzi, założyciele Unii Europejskiej, zaczynają mówić o wyjściu z Unii Europejskiej. No to powiedz mi jedną rzecz, o czym to świadczy? No nie Jest wiem, tragedia. Jest nie wiem o czym, tragedia. o czym Włosi to żyją świadczy, biednie. ale w przyszłości być może będzie tak, że będę się ciebie pytał, czy mieszkasz na Dominikanie we francuskojęzycznej części, czy mieszkasz w niemieckojęzycznej, bo tak dużo imigrantów będzie z Tak, Europy, że kurczę. ale tak, no i dlatego w tej chwili, bo ja mam w tej chwili ostatni teraz rok, muszę jeszcze przedłużyć rezydencję moją i po tym teraz przedłużeniu rezydencji już ja odbieram paszport dominikański, nie? Nie mam opcji już tak jak było kiedyś. Kiedyś było można przyjechać, złożyć dokumenty w wydziale tym migracyjnym i można było sobie czekać na Dominikanie, na dokumenty, na rezydencję, na wszystko. Tego już nie ma. Dominikana jest pełna. Ja rozmawiałem z urzędniczką w mojej sprawie, że mnie nie ma na Dominikanie i po prostu o przełożenie terminu prosiłem. Ona mi powiedziała, że będę i tak czekał, bo mówi, mamy tak załadowane urzędy, taki napływ jest strangeros obcych na Dominikanę, że mówi, że oni mają w tej chwili full roboty. Wszystko odrzucają i każą im wyjeżdżać, bo to nie tylko Europa. Coś takiego też dokładnie z Meksyku, w Panamie, w Kostaryce jest, w Kolumbii jest, w Paragwaju Tak, jest i przypuszczalnie tak. jeszcze w innych krajach, o których nie wiem, że oni są tak bardzo załadowani. Ale tutaj dopytam się o taką rzecz. Mówisz, że będziesz teraz odbierał paszport. Po co ci dominikański paszport? Kolekcjonuję paszporty. Ale ja zauważyłem, bo na przykład u nas to ma bardzo duże znaczenie. Tutaj w Panamie można po 5 latach już złożyć o paszport panamski, tylko że nie warto.
bo jak się otrzyma obywatelstwo panamskie, to wtedy nagle w ten system podatkowy ich się wpada i jest się tak traktowanym w sumie gorzej niż obcokrajowiec. Jak jesteś obcokrajowiec, zostawiają cię w spokoju, abyś tylko zostawił im pieniądze, ale nic z tego nie ciągniesz. A jak jesteś obywatelem, no to na pewno będziesz chciał ciągnąć od nas, no to oni tak wtedy traktują cię troszkę gorzej, no ale No to faktycznie ja tego na nie Dominikanie zauważyłem. może nie Dlaczego mieć ja chcę znaczenia. paszport dominikański? Stwierdziłem, że to, co się dzieje w Europie, nie wiadomo, co będzie za chwilę, bo się dzieje nieciekawie. Nie wiadomo, co będzie za chwilę, jak to będzie za chwilę, a podchodzę do tego w ten sposób, że od przybytku głowa nie boli. A naprawdę nie wiem, co będzie. Nie? Ale tego, co powiedziałeś w tej chwili, jeżeli chodzi o tą Panamę, że tam jest to tak zróżnicowane, jeżeli chodzi o strefę podatkową, to nie, tego nie zauważyłem. Bardziej na Dominikanie dostają, nazwijmy to po dupie, obcokrajowcy. Masz rację, bo jest tak, że tak, wszędzie na świecie obywatele tego kraju traktowani są lepiej niż obcokrajowcy. W Panamie też, Tak, tylko akurat mówię tylko o tej takiej jednej sytuacji, że jak dochód z zagranicy masz, to tylko wtedy akurat w takiej sytuacji opłacać się nie być obywatelem tego kraju. I tutaj mam pytanie do ciebie, jak na przykład ty masz firmę w Niemczech, czy na przykład byś miał firmę w Polsce i byś ją prowadził i miałbyś stamtąd dochód, ale byś mieszkał na stałe na Dominikanie, to musisz odprowadzać podatki od twojego polskiego albo niemieckiego dochodu na Dominikanie i deklarować to, czy nie? nie, 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 No nie musisz. nie, No to nie, podobnie nie, jak, bo bardzo jak dużo jest emerytów czy rencistów na Dominikanie właśnie też żyje, nie? ale jak I, będziesz obywatelem Dominikany, to się to zmieni? To nagle wtedy będziesz a musiał? Marek, nie chciałbym cię w błąd wprowadzić. Aha. Z tego co wiem, nie, ale nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, wiesz, i nie chciałbym udzielić ci, powiedzieć, a tak, na pewno ten. Z tego co się orientuję, słyszałem, to nie ma czegoś takiego, ale jak będę wiedział, to dam znać na 100%. Maciej, przede wszystkim gratulacje z okazji nadchodzących narodzin twojej córki. I A tutaj dzięki. akurat jest taki interesujący fakt, no bo możesz tutaj zdecydować, jaki ona będzie miała paszport. I akurat jest tak, że tutaj Polska, tutaj Dominikana. W tej chwili przejściowo, wiesz, no żona może ma inne plany, jeśli chodzi o to, gdzie się córka urodzi. Jak to wygląda u ciebie? To znaczy, z kolei moja żona jest bardzo zżyta z Italią. Nie wiem dlaczego z Italią, bo ona już tu szybciej była, zanim my byliśmy małżeństwem, ona już tu szybciej była i tak jakoś się żyła, że ta Italia jej odpowiada. I tak jak powiedziałeś, no jest ta opcja właśnie, ja będę się starał, żeby po prostu córka jak się urodzi, żeby miała jak najwięcej tych możliwości, czyli jeżeli będzie mogła, bo będzie mogła otrzymać, to żeby otrzymała i paszport włoski, bo się urodzi we Włoszech, bo czuję, że tego już nie zmienię, nie jestem w stanie przedyskutować, bo chciałem, żebyśmy pojechali, wrócili do Santo Domingo, ale nie. Ale opcja z paszportami jest otwarta jak najbardziej i po prostu zrobię wszystko, żeby otrzymała ile będę mógł, tyle żeby miała. Jest opcja, że dostanie ten polski, dostanie niemiecki, włoski prawdopodobnie, tego to nie wiem. I dominikański, czyli 3-4 paszporty, to już będzie coś tam dla niej. Nie? Będzie Tak, miała jakąś tak, tak, opcję. ale to osiemnastki jeszcze nie będzie miała i już będzie miała 4 Tak, paszporty. No dlatego, właśnie, ale no. chodzi o te same metryki, bo już metryki, jeżeli będą odpowiednio wypisane, to już później tylko paszport to jest obojętnie jaki konsulat. Nie? Także będzie miała może lepszy start w życiu. No, Macieju, ale rzuca ciebie ciągle po świecie. Macieju, dziękuję bardzo za twój czas i dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka i wiesz co, będziemy nadal śledzili właśnie, gdzie cię losy rzucą. Już wkrótce dobijesz z powrotem na Dominikanę, stąd też będę chciał więcej wycisnąć od ciebie, jeśli chodzi o Dominikanę. Dziękuję, Macieju. Tak, jak się tylko pojawię na Dominikanie, to się odezwę, będziemy w kontakcie na pewno.